Jesteś zapalonym ornitologiem albo prostym użytkownikiem YouTube'a, który właśnie natrafił na ten film, albo może wpisałeś do wyszukiwarki jak dokarmiać ptaki zimą. A zatem po tym materiale, nie wydając 10 zł, będziesz w stanie zrobić zdrowy i pożywny pokarm w sam raz do karmnika, czyli kulki tłuszczowe. Zaufaj mi, na wiosnę ptaki ci podziękują. Zaczynajmy, ale najpierw co nam będzie potrzebne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak naprawdę tylko dwa składniki. Smalec, którego kostkę kupicie w sklepie za około 4 zł oraz dowolny rodzaj zboża. Ja wybrałem 5 różnych i przedstawię wam te, które uważam za najlepsze. Przede wszystkim, jeśli miałbym wybierać tylko ten jeden rodzaj, to byłby to słonecznik, który ptaki ogrodowe po prostu uwielbiają. Nie jest istotne, czy będzie on łuskany, czy też nie. Ważne jednak, by nie posiadał dodatków. Na internecie kilogram kosztuje około 8 zł. Warte uwagi jest również proso stanowiący łatwostrawny pokarm, który szczególnie uwielbiają mazurki oraz wróble. Ja go niestety nie posiadam, ale cena również nie jest wysoka. Oraz płatki owsiane, ponieważ w szafkach trzyma je pewnie większość z was, a stanowią bardzo wszechstronny posiłek dla wielu ptaków. Natomiast jeśli macie prawdziwy owies, to z niego skorzystajcie, bo również jest niesamowity. Oprócz tego korzystne będzie użycie pszenicy, mielonej kukurydzy, popularnych kasz oraz żyta. Skoro to już mamy omówione, to zacznijmy przygotowywać kulki. Przedtem jednak wyjmijcie smalec z lodówki, by się roztopił, a jeśli nie chce wam się czekać, to zalecam skorzystać z mikrofali. Najtrudniejsze zadanie już za nami. Po wsypaniu ziaren do naczynia rozgniatamy smalec. Wszystko dokładnie mieszamy, aż do uzyskania masy podobnej jak na filmie. Jeśli uważacie, że któregoś ze składników jest za mało, śmiało dodajcie go więcej. Ja zdecydowałem się w przybliżeniu na około 400 g tłuszczu i tyle samo zbóż. Jeśli składniki zostaną już równomiernie rozprowadzone, zaczynamy lepić kulki. W moim przypadku były nieco większe niż te, co możemy znaleźć w sklepach. Wyszło mi ich ostatecznie 8. Kładziemy je na talerz i wkładamy do lodówki, by masa zrobiła się bardziej stała i mniej lepka. Po około 2 godzinach wyjąłem je z lodówki i były już gotowe do wywieszania. Zatem sprawdźmy, jak wyglądają i czy w ogóle są wystarczająco trwałe do wykorzystania w praktyce. Dobra, moi drodzy, już mamy na dworzu te kulki. I teraz zawiesimy kilka z nich. Nie wszystkie na razie, ale pokażę wam, jak można to zawiesić. Ja skorzystam po prostu z druta. A oprócz tego możecie użyć specjalnego karmnika do takich kulek, którego jesteście w stanie kupić już za około kilkanaście złotych, a podczas ich formowania warto wykorzystać także sznurek, szyszki czy foremki różnego rodzaju. W zasadzie technika jest dowolna. Dobra, moi drodzy, jedna kulka zawieszona. Druga będzie tutaj, proszę bardzo. No i trzecia, proszę państwa, ląduje w tym miejscu. Gotowe. Teraz wystarczy tylko czekać na głodne ptaki i fotografować je i rozpoznawać. U mnie pierwsza sikora zaczęła właśnie ucztę. A jak wygląda to u was? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.